Witam serdecznie, z tej strony Piotr Przybycin. Chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia dzisiejszego odcinka numer 3 poświęconego kalkulatorowi central wentylacyjnych, który jest jednym z wbudowanych narzędzi w program AX-Chart. Narzędzie to powstało dosyć niedawno i powstało z potrzeby umiejętności obliczania zapotrzebowania energii, jakie konsumuje centrala wentylacyjna. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy ceny energii poszybowały bardzo mocno w górę, a wyniki, które można otrzymać symulując daną centralę wentylacyjną, potrafią być czasami bardzo zaskakujące. I nie ukrywam, niejednokrotnie udało mi się udowodnić w trakcie przetargu lub przedstawiając inwestorowi swoje własne zaprojektowane dobory central wentylacyjnych jako ich wyższość nad, załóżmy, proponowanymi urządzeniami zamiennymi przez generalnego wykonawcy, podwykonawcy i tak dalej, bo może się wydawać bardzo często, że 1 lub 2% w sprawności odzysku ciepła mogą być marginalne, natomiast biorąc pod uwagę obliczenia na przestrzeni całego roku, potrafi to zrobić naprawdę bardzo dużą różnicę. Przechodząc do meritum, uruchamiam w tej chwili kalkulator zapotrzebowania energii, który jest tutaj oznaczony jako KZE. Okay, klikamy. No, przedstawia nam się tak wyglądające okno z wieloma parametrami, które mogą niejednego użytkownika troszeczkę przerazić lub zniechęcić do dalszej eksploracji tego narzędzia. Natomiast myślę, że zupełnie niepotrzebnie, co zaraz wyjaśnię. Więc w pierwszym kroku możemy sobie wybrać interesujące nas sekcje, które chcemy, z którego złożona jest dana centrala wentylacyjna. Żeby w zasadzie dokonać takiej symulacji, powinniśmy mieć jeszcze dobory jakiejś rzeczywistej centrali wentylacyjnej, aby móc je na przykład ze sobą porównać, bo w tych kartach doborowych znajdziemy większość tych parametrów. Więc idąc po kolei, mamy tutaj nagrzewnicę, chłodnicę, nawilżacz, chłodnicę adiabatyczną, wentylator nawiewny i wentylator wywiewny. Jeżeli chodzi o nawilżacz, ktoś może zapytać, mamy różne metody nawilżania powietrza, czy to adiabatycznego, czy to parowego, więc ta sekcja obejmuje obydwie klasy. Przy czym jedyną różnicą, jeżeli chodzi o nawilżacz adiabatyczny i nawilżacz parowy, w sensie obliczenia zużycia energii, tak de facto decyduje o tym cena energii, czyli co jest źródłem energii do wytwarzania tutaj pary wodnej lub też podgrzewu wtórnego powietrza. Jeżeli to jest nawilżacz parowy, zazwyczaj jest on zasilany energią elektryczną, wtedy cena energii będzie tutaj podana jako cena energii elektrycznej. Jeżeli to będzie na przykład nawilżacz gazowy, wtedy cena gazowa i tak dalej. Więc tak, załóżmy, że tutaj nie będziemy używać chłodzenia adiabatycznego, więc sobie to wyłączę, natomiast no, pozostałe obliczenia zróbmy z uwzględnieniem pozostałych sekcji. Pierwszym krokiem to jest wybieramy dane klimatyczne, które nas interesują. My tutaj możemy sobie wybrać na przykład Katowice. Tutaj program nam monitoruje od razu, że powinniśmy wybrać jeszcze jakiś harmonogram pracy centrali wentylacyjnej, ale do tego za chwilę. Po wybraniu miasta przedstawia nam się tutaj na szaro dane klimatyczne danego miasta. Możemy tutaj to zmieniać i w tym wypadku te dane klimatyczne nam się również będą odpowiednio inaczej prezentowały, ale my wróćmy do naszych Katowic. Tutaj oczywiście od razu pojawiają nam się parametry
wynikające z tych danych klimatycznych, które możemy znaleźć. I tutaj mamy temperaturę maksymalną z danych z wielolecia, to jest 31 stopni, wilgotność 40% i entalpia 59,9 kJ na kilogram. Tu są minimalne parametry. I to po zmianie każdego takiego, wybraniu każdego dowolnego miasta, te dane nam się będą automatycznie aktualizowały. Dane klimatyczne pochodzą z strony Ministerstwa Infrastruktury. Są to dane z wielolecia do programów obliczeniowych służących do obliczeń zapotrzebowania energii, więc myślę, że bardzo, bardzo dokładne, niczego bardziej szczegółowego na tą chwilę nie dostaniemy. Dane są w interwale godzinowym, także jest tutaj tych obliczeń bardzo dużo, 8760, bo tyle jest godzin w ciągu. Później zadajemy strumień powietrza wentylacyjnego. Możemy sobie albo zadać jakiś inny strumień, powiedzmy 10 000 m3 na nawiewie i wywiewie. Stopień recyrkulacji możemy w obliczeniach uwzględnić również recyrkulację, więc tutaj mamy podany procent recyrkulacji, na przykład możemy tutaj dać 50%, ono automatycznie nam wyliczy, ile w tej mieszaninie jest powietrza świeżego zawarte, natomiast no, ja załóżmy, że nie chcę w tej chwili uwzględniać komory mieszania. Następnie mamy parametr z temperaturą nawiewu w zimie. I tutaj mamy zadaną temperaturę nawiewu zimą 20 stopni i temperaturę końca ogrzewania, czyli mówiąc inaczej, koniec sezonu grzewczego mamy 12. Natomiast no, w centralach wentylacyjnych możemy założyć, że będzie to wyższa temperatura, bo automatyka generalnie będzie, jeżeli nie będzie w stanie osiągnąć zadanej temperatury przy plus 12, no to wtedy automatycznie uruchomi nagrzewnicę, więc możemy sobie założyć, że to będzie temperatura końca ogrzewania 16 stopni. Jeżeli mamy tutaj włączoną chłodnicę i robimy obliczenia dla chłodnicy, no to tutaj zadajemy temperaturę nawiewu latem. Ja mam tutaj 14 stopni, tak zostawiam. Tutaj mamy temperaturę ścianki chłodnicy, czyli średnią arytmetyczną między zasilaniem i powrotem chłodziwa, jeżeli chodzi o dostarczanie chłodu z agregatu wody lodowej, lub jeżeli to jest bezpośrednie odparowanie, no to temperaturę parowania. Dalej, tu jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o temperaturę nawiewu latem, no możemy albo założyć średnią temperaturę, albo po prostu generalnie tutaj powinna być też wprowadzona w jakiś sposób krzywa chłodnicza, z racji tego, że no nie zawsze będziemy nawiewali temperaturę stałą, natomiast w przyszłości mam zamiar tutaj zmienić, zmodyfikować tutaj definicję tej temperatury za pomocą krzywej chłodniczej, czyli mówiąc inaczej, będziemy za pomocą określonego tutaj przycisku definiowali, jaka będzie temperatura nawiewu realizowana przez centralę wentylacyjną w zależności od temperatury zewnętrznej, co pozwoli na jeszcze dokładniejsze wyniki takiej symulacji. Tu mamy zadaną temperaturę początku chłodzenia. Tutaj zakładam na przykład sobie 20 stopni. Oczywiście dane możemy wszystkie modyfikować. I tutaj mamy zadaną temperaturę pomieszczenia, w którą chcemy utrzymywać. I tutaj mamy zadane 24 stopnie. Mamy zadane również wilgotność pomieszczenia 55 stopni. I tutaj to jest akurat teraz nieaktywne, bo to jest temperaturę chłodzenia adiabatycznego. Więc tutaj, ponieważ mamy to wyłączone, nie zadać tej temperatury, którą uzyskujemy z chłodnicy adiabatycznej. Co dalej? Tutaj teraz przechodzimy do sekcji, gdzie definiujemy generalnie sprawności poszczególnych sekcji odzysku ciepła.
Tutaj mamy sprawność, tutaj mamy wilgotność jeszcze względną do zadania dla nawilżacza parowego, którą chcemy uzyskać de facto w pomieszczeniu, czyli na przykład jeżeli chcemy, żeby w zimie była utrzymywana wilgotność względna w pomieszczeniu 40%, no to ją tutaj wpisujemy. Jeżeli chcemy inną, możemy zadać inną. Następnie definiujemy temperaturę, sprawność odzysku ciepła w zimie dla wymiennika obrotowego na przykład. Tutaj definiujemy temperaturę, sprawność odzysku ciepła w lecie, sprawność odzysku wilgoci. Jeżeli mamy rotor na przykład hygroskopijny, w tym wypadku możemy tutaj zadać jakąś sprawność odzysku wilgoci, co będzie miało oczywiście wpływ na zużycie energii do nawilżania. No i później przechodzimy do, tu jeszcze jest sprawność procesu chłodzenia adiabatycznego. Tutaj jest 80% wpisane domyślnie, przy czym jest nieaktywne. Pewne dane się dopiero aktywują w momencie, kiedy zaznaczymy tą opcję jako aktywną. No ale chłodzenie adiabatyczne, umówmy się, nie jest zbyt często na razie przynajmniej stosowaną metodą chłodzenia. Zresztą ja też uważam, że nie do końca jest to opłacalne, co można przeczytać na moim blogu na stronie www.ix-chart.com. W sekcji blog jest tam jeden z artykułów, czy nawet dwa, poświęcone chłodzeniu adiabatycznemu. I tam można sobie na ten temat coś przeczytać. Tutaj mamy zdefiniowane sprawności wentylatora nawiewnego eta N i eta W jako sprawność wentylatora wywiewnego. Wszystkie te dane musimy zaczerpnąć z danych technicznych centrali wentylacyjnej. No i generalnie jest to proces dosyć czasochłonny, natomiast jeżeli chcemy w rzeczywistości pokazać czarno na białym inwestorowi, w jaki sposób ile energii zużyje centrala wentylacyjna, w tym wypadku no niestety, ale musimy parę minut na to poświęcić, żeby te dane z karty doborowej centrali wentylacyjnej zaczerpnąć. Dalej mamy już ceny poszczególnych nośników energii i tutaj mamy cenę jednostkową energii grzewczej. Jeżeli to jest na przykład gaz, to tutaj jest domyślnie wpisane 21 groszy za 1 kWh, co myślę, że w obecnych czasach już powinno być znacznie wyższe. Oczywiście zależy od użytkownika, bo różne przedsiębiorstwa mają różne te ceny, nie można tego globalnie przyjąć. Cenę kilowatogodziny energii chłodniczej. No ja tutaj zakładam, że jeżeli agregat wody lodowej, załóżmy, jest zasilany energią elektryczną i jego SCOP wynosi na przykład 3, to w tym wypadku cena 1 kWh wynosi cena energii elektrycznej dzielone przez SCOP na przykład 3, czyli załóżmy, że energia elektryczna kosztuje na przykład 69 groszy, no to w tym wypadku 1 kWh energii chłodniczej będzie wynosiła 69 podzielić przez 3, czyli 23 grosze. Dalej mamy cenę energii nawilżacza parowego. Tutaj podałem 60 groszy za kilowatogodzinę, w tej chwili to może być znacznie więcej. Jeżeli mamy włączone chłodzenie adiabatyczne, to jeszcze podajemy cenę 1 metra sześciennego wody. No i cenę energii do napędu wentylatora po prostu nawiewnego i wywiewnego. I tutaj mamy też cenę energii elektrycznej jako 60 groszy za kilowatogodzinę. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest delta PN, oznaczającą sumę oporów wewnętrznych wszystkich sekcji centrali wentylacyjnej, co jest oczywiście na każdej karcie doborowej centrali wentylacyjnej podane.
i ciśnienia dyspozycyjnego. Czyli załóżmy, że suma wszystkich oporów na filtr, wymiennik obrotowy i nagrzewnicę, chłodnicę i pozostałe tam ewentualne sekcje wynosi 700 paskali i na przykład mamy jeszcze zapotrzebowanie sprężu dyspozycyjnego na potrzeby kanałów wentylacyjnych. 300 paskali daje nam to sumarycznie 1000 paskali, które centrala wymaga do przetłoczenia zadanej ilości powietrza wentylacyjnego. Przy wywiewie jest analogicznie. No i zostaje nam do zdefiniowania tak naprawdę początek pracy centrali wentylacyjnej. Mamy tutaj pierwszy dzień, pierwszy miesiąc, czyli 1 styczeń do 31 grudnia. Tutaj, tak jak powiedziałem, zostaje nam do zdefiniowania harmonogram pracy tej centrali wentylacyjnej. Możemy tutaj go przewinąć i zdefiniować w tym wypadku, że nasza centrala pracuje, jeżeli obsługuje nam na przykład pomieszczenia biurowe, od godziny 7 do godziny 15 plus, czyli załóżmy, że godzinę przed przyjściem wszystkich pracowników do biura centrala zostaje uruchomiona, żeby przewietrzyć. Następnie pracuje przez 8 godzin do godziny 15 i godzinę wybiegu po opuszczeniu biura do godziny 16. Możemy to skopiować do pozostałych dni. Sobota, niedziela zakładamy, że są dniami wolnymi. No i teraz zostaje nam przyciśnięcie przycisku oblicz, aby uzyskać wyniki obliczeń. Tu automatycznie przy zadanych cenach energii uzyskujemy roczne ceny, roczne koszta eksploatacyjne eksploatacji takiego układu wentylacyjnego. I co tutaj dla takich zadanych parametrów nam się udało uzyskać? Że energia grzewcza to jest 20 216,7 kWh i przy tej cenie energii, którą tutaj zdefiniowaliśmy, będzie kosztowało to 4245 zł. Później mamy energię chłodniczą 19 708,5 zł i ona będzie kosztowała 4533 zł rocznie. Następnie mamy energię potrzebną do nawilżania 30 250,7 kWh, która będzie kosztowała 1800, przepraszam, tak, 18 150 zł. I mamy energię do napędu silników wentylatorów 20 857,7 kWh, która będzie kosztowała 12 514,6 zł. Daje nam to sumaryczny koszt eksploatacji takiego układu 39 443,5 zł. I teraz z punktu widzenia każdego projektanta możemy poddać w tym wypadku optymalizacji takiego doboru. Łatwo sobie wyliczyć również prosty czas zwrotu z takiej inwestycji, bo prostymi krokami możemy naprawdę bardzo efektywnie obniżyć te koszta eksploatacyjne i zmodyfikować po prostu sprawności odzysku ciepła, czy sprawności silników wentylatorów, czy też po prostu powiększenie na przykład samego bloku centrali wentylacyjnej, aby obniżyć opory wewnętrzne w centrali wentylacyjnej. Niebawem ukaże się też artykuł, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, pracujemy nad tym, natomiast w magazynie Chłodnictwo i Klimatyzacja ukaże się na bazie tego modułu pewnego rodzaju analiza pokazująca, w jaki sposób właśnie przedstawia się zużycie energii centrali wentylacyjnej w zależności od różnego rodzaju parametrów doborowych tej centrali wentylacyjnej.
Na przykład powiększając centralę wentylacyjną, obniżamy automatycznie opory wewnętrzne tej centrali, co redukować nam będzie zapotrzebowanie energii do napędu wentylatorów, czyli tutaj już nie będzie w tym wypadku spadków ciśnienia rzędu na przykład 1700, tylko będą one znacznie niższe. To wygeneruje nam oczywiście wyższy koszt samej centrali wentylacyjnej, bo będzie większa. Natomiast żeby ocenić, czy jest to rozwiązanie dobre czy nie z punktu widzenia ekonomicznego, będzie należało się odnieść do na przykład wskaźnika SPBT, czyli prostego czasu zwrotu kosztów, i pokazać, ile będzie kosztowała eksploatacja takiego większego układu i kiedy się zwróci nam nakład finansowy. Dla przykładu, na przykład podam tutaj, że zamiast zwykłego rotora niehygroskopijnego zastosujemy rotor hygroskopijny, który ma sprawność odzysku wilgoci 70%. I możemy sprawdzić w tym wypadku, w jaki sposób wpłynie to na obniżenie tutaj ceny nawilżania parowego. Wykonujemy obliczenia. No i proszę, z naszych 18 tysięcy złotych zrobiło się 5445 zł rocznie i cena eksploatacji spadła już do 26 327,5 zł. Tak samo możemy zwiększyć na przykład sprawność odzysku ciepła samego rotora, przy czym no tutaj trzeba oczywiście zawsze pamiętać, że większy rotor, czy tam bardziej sprawny rotor prawdopodobnie oznacza to, że będzie miał większe zagęszczenie, nazwijmy to lamelek, albo będzie dłuższy, więc będzie to do zasady bardziej oporowy, chyba że powiększymy go wielkościowo. Natomiast pozwoli nam to ocenić, jak wpływa sprawność odzysku ciepła na nasze zużycie energii. Wykonujemy obliczenia. No i tutaj również zauważyliśmy, że te 5% wzrostu sprawności istotnie nam obniżyło zużycie energii na cele podgrzewania tego obszaru. Z pozostałymi rzeczami możemy oczywiście robić identycznie, czyli załóżmy, powiększyliśmy globalnie dodatkowo centralę wentylacyjną gabarytowo, tak aby obniżyć opory hydrauliczne przepływu powietrza przez centralę. Załóżmy, że w tym wypadku udało nam się obniżyć o 200 paskali i na nawiewie, i na wywiewie. Dokonujemy obliczeń. No i już z naszych początkowych 40 kilku tysięcy obniżyliśmy to do 20 tysięcy rocznie. I w ten oto prosty sposób możemy świetnie sobie analizować różnego rodzaju warianty central wentylacyjnych, pokazując inwestorowi, w jaki sposób można zaoszczędzić realnie pieniądze, ponieważ no tutaj nie wiem, jaka może być różnica centrali o tej samej wydajności, ale z tymi dodatkowymi, nazwijmy to, elementami. Natomiast oszczędności realne są ogromne. W związku z powyższym w obecnych czasach, kiedy ceny energii szaleją i są bardzo niestabilne, obliczanie energii powinno być nieodzownym elementem każdego projektu, tak uważam. Oczywiście nie jest to usankcjonowane żadnymi przepisami, natomiast co do zasady myślę, że to bardzo mocno podnosi tutaj rzetelność projektu i profesjonalizm każdego projektanta, jeżeli takie obliczenia w projekcie mogą być pokazane, wykazane i tak dalej. Także mniej więcej to chciałem w dzisiejszym odcinku Państwu przedstawić. Niebawem, tak jak powiedziałem, pojawi się w magazynie Chłodnictwo i Klimatyzacja artykuł na ten temat. No i cóż, zapraszam do próbowania tutaj pracy tego modułu. Zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia komentarzy tutaj, jeżeli coś jest niejasne i należałoby dodatkowo wyjaśnić. No i zapraszam do kolejnych odcinków, na których będę prezentować pozostałe narzędzia w programie iX Chart. Także dziękuję serdecznie za uwagę
i zapraszam ponownie. Do usłyszenia.